Cześć, tu Karol z Recon Kraków. Mamy dzisiaj dla Was przyjemność zaprezentować nową replikę Cyma Platinum 098A z serii AR10. Cyma 098A dzięki zastosowaniu bardzo dobrej jakości części oraz gearboxowi typu long jest świetną bazą pod karabiny typu DMR. Repliki CM098 to druga w kolejności seria replik z nowej linii produktowej Cyma Platinum. Tym razem mamy do czynienia z replikami karabinu systemu AR10, czyli w oryginalnym zasilanym mocniejszym nabojem 308 Winchester, czyli 7,62 x 51 NATO. W naszych realiach tego typu repliki są w większości przypadków napędzane mechanizmem zbudowanym w oparciu o przedłużony szkielet V2, popularnie nazywanym V2 Long. Tak dokładnie jest w przypadku CM098. Pierwsza z nich jest wariacją na temat karabinu SR25 ze stałą kolbą. Dwie kolejne, w tym testowany przez nas egzemplarz, to repliki AR10 z nowoczesnymi łożami w standardzie M-LOK i teleskopowymi kolbami. Różnią się jedynie długością łoża i lufy. Wszystkie trzy repliki posiadają nowocześnie wyglądające korpusy o wydatnych agresywnych krawędziach, powiększonych stałych kabłonkach spustowych oraz zintegrowanych magwellach ułatwiających szybką wymianę magazynka. Po obu stronach znajdują się skrzydełka bezpiecznika oraz mocowania pasa nośnego. Tylne w formie uszu w płytce zamykającej komorę spustową. Przednie jako gniazda QD zintegrowane z łożem. Wspólną cechą replik CM098 jest przedłużony szkielet w wersji 2 oraz dobór części wewnętrznych mechanizmu. W przeważającej części są to te same elementy, jakie poznaliśmy przy okazji testu szybkostrzelnej repliki CM097. Najważniejsze z nich: elektroniczny układ sterujący MOSFET-em i mikrostykiem, który w zauważalny sposób przyspiesza reakcję na naciśnięcie spustu oraz wzmocnione elementy układu pneumatycznego. Aluminiowe głowice cylindra i tłoka wskazują na bardzo dobrą szczelność. Przedłużony tłok wyposażono w listwę zębatą, wykonaną w całości ze stali. Stalowe są również koła zębate, obracające się na 8 mm łożyskach kulowych. Trzeba zaznaczyć, że w przeciwieństwie do szybkostrzelnego modelu, tutaj koła są tradycyjnie wykonane ze spieków, a nie wycinane. Głowica tłoka oraz prowadnica sprężyny są łożyskowane, przy czym prowadnica będąca elementem innowacyjnego systemu wymiany sprężywy jest nietypowa i mocowana do komory spustowej, a nie do szkieletu. Całość napędza silnik typu High Torque na magnesach neodymowych. Podobnie jak we wspomnianym już modelu 097, tutaj już z zewnątrz widać znaczącą poprawę jakości poszczególnych elementów i dokładność montażu. Poszczególne elementy są spasowane bardzo dokładnie, bez szczelin i luzów. Użytkowo i funkcjonalnie replika jest typowym karabinem systemu AR. Bolt Catch jest funkcjonalny, zatrzymuje atrapę zamka w tylnym położeniu na czas regulacji systemu chowa. Podobnie jak w siostrzanych modelach 097, także tu atrapa wraca w przednie położenie bardzo dynamicznie. Skłażane przyrządy celownicze są wspólnie na całej linii Platinum. Z tyłu mamy regulowany w obu płaszczyznach przeziernik, a z przodu muszkę regulowaną jedynie na wysokość. Wyjątek stanowi jedynie muszka repliki typu SR25. Sześciopozycyjna kolba teleskopowa ma miejsce na akumulator. Repliki z serii 098 z racji zastosowania przedłużonego gearboxa, a co za tym idzie zwiększonej objętości cylindra, doskonale nadają się na bazę do stworzenia karabinu typu DMR. Już fabryczne osiągi wyglądają zachęcająco. W zależności od długości lufy prędkość wylotowa oscyluje w przedziale 450-480 fps. Jak pokazały testy, konfiguracja się sprawdza. Obie wersje z nowoczesnym łożem M-LOK dostarczane są z bardzo dobrze wyglądającym, wykonanym z tworzywa magazynkiem typu High Cap na 450 kulek, przypominającym nieco magazynki PIMAC produkcji Macpula. Po więcej informacji zapraszamy do pełnej recenzji na wmasg.com. Zapraszamy także do śledzenia naszego kanału na YouTube.